Znajdujemy się w Radoszycach. Za panem jest mnóstwo dymu. Dlaczego? Co to jest za święto dzisiaj obchodzimy? Święto Dymu to jest impreza, którą robimy co roku na koniec czerwca lub początek lipca, dlatego że 30 czerwca są imieniny Tybaldów, Teobaldów, Trybaldów. Święty Tybald był wypalającym pustelnikiem 1000 lat temu i jest patronem smolarzy, wypalaczy, kawalerów i dlatego w okolicach jego święta świętujemy. Dlaczego dym jest taki ważny, tak tutaj czczony? Dym towarzyszy smolarzom od zawsze, a smolarze tutaj w Bieszczadach byli też od zawsze, od kiedy tylko ludzie tu mieszkali. Bieszczady zaczynają się Smolnikiem nad Osławą, kończą się Smolnikiem nad Sanem. Smolarze robili smołę drzewną, ale też robili węgiel drzewny. My robimy węgiel drzewny, Bieszczady są znane z węgla drzewnego, z retort. Tych wypałów jest coraz mniej. Jeszcze niedawno, 25 lat temu, było ich prawie 100, teraz zostało 7. Jesteśmy takim muzeum, które pokazuje, jak taki węgiel się wypala. My go produkujemy, ale pokazujemy, jak robiło się to dawniej. I na Święto Dymu zawsze, raz w roku, robimy coś, czego nie robi już właściwie nikt, czyli wypalamy mielerz. Teraz się wypala w takich piecach. Co to są mielerze? Teraz się wypala w takich piecach metalowych, stalowych, które się nazywają retorty. A mielerze to są takie kopce. Usypujemy wielką górę z drewna, obsypujemy ją sianem, ziemią i to siano i ta ziemia nie wpuszczają powietrza do środka, ale wypuszczają dym na zewnątrz. My robimy taki malutki mielerz. On ma 2 metry, będzie się palił 2 dni. To jest malutki mielerz, 2 metry, prezentacyjny. Dzisiaj o godzinie 17 go będziemy rozpalać. Będzie się palił jakieś 2 dni. Ale mielerze miewały 6-7 metrów wysokości. Poczekajcie, muszę to zrobić, bo są młodzi ludzie. 6-7 metrów wysokości. To jest przysypane sianem i ziemią. To siano i ziemia robi taką oponę i ta opona jak płaszcz stalowy retorty nie wpuszcza powietrza do środka, ale wypuszcza dym na zewnątrz. I na początku się to rozpala od góry, potem się zasypuje i tym można sterować, bo się takim kołem robi dziury, później się tu zasypuje, tak jak tam się zamykał klapki, to tutaj też się zamyka klapki, tylko łopatą, ale on się zapada, pojawiają się dziury, te dziury się zasypuje, tam był taki ubijak, tym ubijakiem się go chlast. Jak on ma 2,5 metra, to pikuś czy 2 metry, ale jak ma 7 metrów wysokości, jak się na niego wyjdzie, jak on się zapadnie, można wpaść do środka, można się oparzyć. Bywali tacy, którzy zginęli w piśmie. Robota ciężka, niebezpieczna, to się jeszcze rozbierało na gorąco, używało takiego sitarawki, worków bitumicznych wyścielanych asfaltem, zalewało się to wodą na gorąco. Generalnie kupa roboty z przełagą tego pierwszego. Wypalanie węgla obecnie jest zupełnie nieopłacalne. Ceny drewna i ceny węgla importowanego spowodowały, że właściwie cały węgiel, który jest w Polsce w sklepach, jest z Afryki, z Ukrainy, z Ameryki Południowej. A ten węgiel, który jeszcze gdzieś taką siłą przyzwyczajenia bieszczadzcy smolarze wypalają, najczęściej jest sprzedawany na miejscu. Jeżeli my byśmy chcieli nasz węgiel sprzedawać do sklepów w rynkowych cenach, to na każdym piecu strata jest pomiędzy 500 a 1000 zł. Dlatego zrobiliśmy ekomuzeum. Dlatego można tutaj zjeść czarne lody z węglem drzewnym, dlatego można posłuchać historii smolarzy, można zobaczyć wspaniałe zdjęcia w naszej galerii. Węgiel powstaje między 350 a 500 stopni Celsjusza. Ten powyżej 500 stopni. I on jest właśnie tym węglem aktywowanym. On u nas powstaje spontanicznie
w tych miejscach, gdzie jest w piecu, gdzie jest wyższa temperatura, ale tak w celach przemysłowych jego się aktywuje, dlatego najczęściej jest napisany aktywowany, a nie aktywny, bo jego się aktywuje albo wysoką temperaturą, albo parą wodą pod ciśnieniem. Mamy sezon wakacyjny, czyli palimy często grilla, jest węgiel, jest brykiet. Co jest lepsze do grilla? W ogóle najczęściej bezrefleksyjnie wrzucamy ten węgiel na grilla i nie myślimy o tym, ile to pracy kosztuje i jak tak naprawdę jest ważne i zróżnicowane. Najczęściej ludzie mówią, że na grilla najlepszy węgiel to węgiel z bułka, bo daje wysoką temperaturę, długo się żarzy. Ja szczerze mówiąc, jeżeli miałbym robić szybkiego grilla, 2 kiełbaski do domu, polecam brzozę, ona bardzo szybko się rozpali i bardzo szybko pójdzie w popiół. Ale jeżeli byśmy zapytali szefów kuchni, no to najlepszy będzie węgiel drzewny z drewna drzew owocowych. My na przykład wypalamy jabłoń z grójca. Natomiast jeżeli chodzi o brykiet, brykiet powstaje z miału węglowego. Jak my odsiewamy węgiel na sicie, to to, co zostaje u góry, to jest węgiel, a to, co jest pod spodem, jest dodatkowo mielone, klejone, prasowane i suszone. I jeżeli chodzi o ten klej, to jak robiliśmy brykiet, to kleiliśmy za pomocą mąki żytniej i wody, ale nie każdy to robi, więc jeżeli palicie brykietem, pamiętajcie, żeby najpierw rozżarzył się do czerwoności, a potem pokrył się białym nalotem i dopiero jak pokryje się białym nalotem, wrzucajcie jedzenie. Nie wcześniej. Nie chcemy kleju, chemii z kleju w naszym jedzeniu. Musimy poczekać, aż ten klej się wypali. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ludzie mówią o aniołach i że w niebie wieczny bal, tylko tam Bieszczadów nie ma i dlatego jest im żal. Ludzie mówią o aniołach w nocy śnią, choć ich dawno nikt nie widział, one tutaj z nami są. Ale jesteśmy takim miejscem otwartym dla różnych działań. Mamy mnóstwo pomysłów. Wiadomo, zawsze są kłopoty z finansowaniem. Mamy kilka pomysłów, o których jeszcze nie chcę mówić. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie, może we wrześniu, na jakąś imprezę zaprosimy. Ale zapraszam też na nasze media społecznościowe, na nasz YouTube, Instagram, Facebook, nawet TikTok, ponieważ Nazywacie się Na Wypale? tak, wszędzie działamy jako Na Wypale, hashtag Na Wypale. Zaplanowaliśmy 2 rzeczy, jeszcze teraz nie chcę mówić, ale prawdopodobnie gdzieś pod koniec lipca jedną, a drugą rzecz gdzieś na przełomie sierpnia i września. Chcemy nawiązać do tradycji smolarskiego życia i tego, co się z węglem robiło, w taki sposób, żeby zrobić atrakcyjne dla współczesnego widza YouTube'owe filmy. Śledźcie nasze kanały. Anioły, co dzielą się życiem, anioły są zawsze potrzebne. Anioły, tajemnice nieznane,